on tam zaśpiewał dosłownie, nie wiem, ze 2 zdania. Zanim zacznę ten film, chciałabym zwrócić Waszą uwagę na trwające charytatywne zbiórki pieniędzy na pomoc ofiarom w strefie Gazy. Kryzys humanitarny sięga drastycznych rozmiarów, ale też nieustannie się pogłębia. Ofiarom brakuje nawet najbardziej podstawowych środków do życia, takich jak woda, jedzenie czy leki, co tylko pogarsza sytuację, ale w ogromnym stopniu utrudnia także lekarzom pomaganie rannym, chorym i cierpiącym. Każda, nawet symboliczna kwota wpłacona na zweryfikowaną zbiórkę pieniędzy na pomoc ofiarom ma ogromne znaczenie. Zachęcam Was do rozważenia wsparcia wiarygodnych fundacji, a linki do zaufanych zbiórek znajdziecie w opisie tego filmu. Hej wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj skomentuję i zareaguję na tegoroczną eurowizyjną propozycję z San Marino. Zanim zaczniemy, szybciutka przypominajka o subskrypcjach, o łapkach w górę. Zajrzyjcie także na mojego Instagrama, na mojego Xa i przejdźmy już do San Marino, które ponownie w tym roku zorganizowało sobie preselekcję. I te preselekcje wygrała Senhit z piosenką Superstar. Teoretycznie w tej piosence bierze udział także Boy George. Natomiast teoretycznie, dlatego że nie wszystkie źródła go, że tak powiem, uwzględniają i wręcz te oficjalne źródła, bo na przykład kanał eurowizyjny na YouTubie czy strona eurowizyjna oficjalna pokazują Senhit jako jedyną wykonawczynię tego utworu i tego Boya George'a nie ma tam ani w tytule, ani w zasadzie nigdzie. Realnie on w tej piosence jakiś tam swój udział ma, natomiast na tyle mikroskopijny, że można nawet tego nie zauważyć. I tak, słuchałam już tej piosenki, znam ją, to od razu Wam to właśnie powiem przy tej okazji, jak już mówimy o tym, kto w tej piosence jest, a kogo nie ma. Ale zanim reakcja, to jeszcze szybciutko o tym, jak San Marino radzi sobie w ostatnich latach na Eurowizji. A San Marino generalnie radzi sobie naprawdę słabiutko. Rzadko kiedy udaje im się awansować do finału. Jeżeli jakimś cudem w tym finale już się znajdą, to przeważnie mają tam dosyć niskie miejsca. Senhit również na Eurowizji już kilkukrotnie była, więc mamy tutaj powrót. No i co, słuchajcie, chyba przejdźmy już do reakcji i sprawdźmy, co w tym roku San Marino dla nas przygotowało, więc zapraszam Was na moją reakcję na utwór pod tytułem Superstar. No, energię taką swoją to ona ma, to jej trzeba przyznać. Tylko po co jej to było w tym roku, tego nie wiem. Kurczę, wiecie, to jest osoba, która jest w środowisku eurowizyjnym odbierana, no myślę, że dosyć pozytywnie, też za sprawą tego swojego uporu, w sensie, żeby to San Marino reprezentować. Wydaje mi się, że jest osobą taką lubianą, która po prostu wzbudza sympatię i po co jej to w tym roku, to naprawdę nie rozumiem. Naprawdę mogłaby się spokojnie bez tego cieszyć takim statusem, powiedzmy, ikony w eurowizyjnym fandomie. I tutaj jeszcze dodatkowa kwestia jest taka, bo sama piosenka mi się nie podoba wcale. Natomiast to byłoby jeszcze ewentualnie znośne, gdyby nie ten teoretyczny udział Boya George'a, który tak jest i go nie ma. Nie wiem, czy każdy to wie, natomiast Boy George to jest taka bardzo problematyczna postać, która niestety także ma na koncie skazanie za dosyć przykre czyny, że tak powiem, delikatnie, biorąc pod uwagę to, że YouTube jest bardzo wrażliwy. O, niby jest ten Boy George, na wizualkach 2 zdania zaśpiewa i super,
Zajebiście po prostu. Dosłownie, no on 2 zdania tu zaśpiewał. Bez kitu. Ja potem jak to obejrzę, to policzę, jak nagram cały ten film, policzę, ile on słów łącznie w tej piosence zaśpiewał. Wiecie, biorąc pod uwagę problematyczność jego, to może lepiej, że jego tutaj jest tak mało, no ale sam fakt, że jest. No niby w tle tam się coś on kręci. No. Słuchajcie, zacznę może od wyjaśnienia tego, o czym wspomniałam tak zdawkowo w trakcie reakcji, czyli o tym, że Boy George to jest problematyczna osoba. Wiele osób o tym wie, natomiast no pewnie nie każdy, dlatego jako, że zaczęłam już o tym mówić, no to po prostu dokończę i wyjaśnię tę sprawę, ponieważ słuchajcie, Boy George został niegdyś skazany prawomocnie za znęcanie się i jakby pozbawienie wolności innego pana. Informacje na ten temat są szeroko dostępne w internecie, więc nawet jeżeli ktoś nie wie, a chciałby więcej poczytać, to myślę, że dane na ten temat właśnie znajdą się bardzo szybko. No i niestety, jako że ja nie promuję i nie chcę robić tego typu osobom pozytywnych zasięgów, to po prostu chyba pominę po prostu ten mikroskopijny udział Boya George'a w tej piosence milczeniem, co nie będzie trudne, no bo tak jak mówiłam i tak jak sami widzieliście i słyszeliście, on tam zaśpiewał dosłownie, nie wiem, ze 2 zdania. Natomiast gdyby całą tę jego kwestię po prostu wyciąć z tego utworu, to nadal ta piosenka nie podoba mi się ani trochę. Wiecie, ja może nie jestem jakąś wielką fanką właśnie tych piosenek Senhit na Eurowizję, ale mam do niej jakąś taką sympatię właśnie, ona wzbudza we mnie takie raczej pozytywne odczucia. Natomiast niestety, ale ta piosenka była dla mnie prywatnie bardzo cienka i nie widzę w niej absolutnie żadnych plusów. Poczynając od samej melodii, samej jakby kompozycji, kończąc na występie na żywo, który no słychać było, że tam taśma leciała w tle. No i słuchajcie, przejdę chyba już do oceny i niestety, ale ocena też nie będzie łagodna w tym przypadku, no bo jedyna jaka mi tutaj przychodzi do głowy, no to jest 1 i chyba tę 1 muszę tutaj dać i będzie to już 2 w tym sezonie z Gary Pała, znana nam wszystkim. Ale no realnie nie widzę jakiegokolwiek powodu, żebym ja miała tę ocenę podnieść. Jakie szanse tegoroczne San Marino będzie miało na Eurowizji w maju? Powiem Wam krótko i zwięźle. Wydaje mi się, że jeżeli jest jakiś kraj i jakaś piosenka w tym roku, której braku awansu do finału jestem pewna na 100%, to San Marino i ten utwór to będzie pierwsze, co mi przyjdzie do głowy. Ja osobiście nie widzę żadnych szans, żeby San Marino awansowało w tym roku. Nie wiem, co musiałoby się stać, żeby to się jednak mimo wszystko udało. No chyba, że naprawdę no ten Boy George się pojawi na tej scenie w maju. Nie wiem, czy tak będzie. Jeżeli ktoś z Was wie, bo ja też nie czytałam wszystkiego na ten temat, być może gdzieś jakieś informacje już są, czy w ogóle jest taki plan, żeby on występował w Wiedniu z Senhit, to dajcie znać, napiszcie mi w komentarzu. Natomiast nawet jeżeli on by się osobiście na scenie w Wiedniu pojawił, to nie wydaje mi się, żeby to jakoś bardzo pomogło. No i słuchajcie, to by było na tyle. Dajcie znać, czy Wy lubicie tę piosenkę. Być może jest wśród Was ktoś, kto właśnie lubi ten utwór, albo może jest wśród Was ktoś, kto na przykład uważa, że pomimo wszystko San Marino ma szansę zakwalifikować się do finału. Przypominam Wam raz jeszcze o subskrypcjach, o łapkach w górę. Tymczasem dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego filmu. Trzymajcie się i do zobaczenia, kochani!